Czołem drużyna. Jeżeli jesteś tu nowy, to jest to seria filmów z podróży poślubnej mojej i mojej żony, gdzie jadąc autostopem do Australii pokazujemy, jak tanio podróżować, angażując się w wolontariaty w Turcji, Gruzji, Armenii, Kazachstanie, no później Uzbekistan, Indie i dalej aż do Australii. Pokazujemy, że można angażować się małym kosztem społeczności, dostając przy tym nocleg i jedzenie, a jednocześnie pomagać tym społecznościom w rozwijaniu siebie, w rozwijaniu swoich jakichś małych firm czy hosteli. No ale jak dokładnie to zrobić, żeby zaaplikować na coś takiego? No to właśnie chcemy pokazać tutaj i ten film jest dokładnie dla Ciebie. A jeżeli jesteś tutaj od jakiegoś czasu, no to dzięki, że jesteś i pokażmy, gdzie jesteśmy. Znajdujemy się w 20 km od stolicy Armenii, obok Erywaniu, i można tutaj spokojnie przylecieć z Polski, a jeżeli nie będziesz chciał jechać tutaj, bo bilety są za drogie, możesz przylecieć do Tbilisi i po prostu dojechać tutaj. My generalnie zapłaciliśmy około 60 zł za hostel w oczekiwaniu na ten wolontariat, który tutaj mamy, ale możesz spokojnie przyjechać tutaj marszrutką z Tbilisi, to jest ta sama cena co hostel, czyli jakieś 60-70 zł. A że pracujemy 5 dni w tygodniu tylko tutaj po 4 godziny dziennie, to jesteśmy w stanie w tym momencie nagrać to wideo. To jest znakomite miejsce do tego, żeby odpocząć. Ja przez całe swoje dotychczasowe życie nie widziałem tylu krów. Znaczy nie teraz, tylko po prostu przez czas trwania tej podróży. Krowa na krowie. To jest po drugiej stronie jest Turcja. Tutaj jest sauna, tutaj się można położyć, więc to jest taka bania słowiańska. No jak chcesz się dowiedzieć, jakim cudem znaleźliśmy się tutaj i zapłaciliśmy za to 60 zł i to w zasadzie paradoksalnie nie za to, tylko za hostel, bo musieliśmy przeczekać, żeby nas pan tutaj przywiózł, to zostań z nami do końca, to opowiemy Ci dokładnie, jak to się stało i jak Ty to możesz zrobić, bo jest to generalnie dosyć proste. Więc zaczynając od początku, przyjechaliśmy tutaj z Gruzji, z Tbilisi do Erywaniu, czyli jakieś 250-300 km. Przejechaliśmy to autostopem. Było to dosyć proste do zrobienia, ale jeżeli nie chcesz jechać autostopem, no marszrutka kosztowała mniej więcej około 70 zł od osoby. Ale żeby się tutaj dostać, to jest najważniejsze, żeby się tutaj dostać, to musisz zainstalować aplikację Workaway. Workaway to jest coś na zasadzie wolontariatu. Piszesz do konkretnej osoby, a tak się nazywa strona Workaway, piszesz do konkretnej osoby z pytaniem, czy możesz u nich popracować 3-4 godziny dziennie, a oni udostępniają Ci taką przestrzeń, którą nie tylko użytkujesz, ale pomagasz wspierać i ogarniać. Na przykład ja z żoną wysypywałem na prawo i na lewo tą ścieżkę, żeby ją powiększyć i wyrywaliśmy wczoraj chwasty, żeby można było nią normalnie przejść, więc pomagaliśmy niejako budować to miejsce. A samo to miejsce to jest jakieś 20 km od Erywaniu, stolicy Armenii, i pan, który nas tutaj zaprosił, do którego najpierw napisaliśmy, a który nas później tutaj zaprosił, przyjechał do nas, żeby nas odebrać z centrum Erywaniu, więc zamówił nam nawet taksówkę, co było bardzo miłe. Można też połączyć się z jakimiś innymi społecznościami. Ten pan na przykład był z Indii i znamy go, uczyłem go wczoraj grać na gitarze. Posiłki są zapewnione, ale trzeba je samemu przygotować, więc tutaj mamy na przykład paprykę, tutaj jest chleb, tutaj są jakieś winogrona i jabłka, tam jest mięso na górze, a tutaj są inne owoce i warzywa, jest woda, tu jest moja żona. Nie działa nam internet ze względu na to, że Jesteśmy pośrodku niczego i często tak jest, że nie ma tutaj internetu, także jeżeli chcecie odpocząć albo po prostu wyciszyć się, no to jest to naprawdę miejsce, które czasami zmusza do wyciszenia. A to nasz pokój, piętrowe łóżka. Generalnie nic za to nie zapłaciliśmy, przepraszam za syf, ale nic za to nie zapłaciliśmy, więc samo to 60 zł, którego użyliśmy, no to było tylko zanocowanie w hotelu, żeby poczekać na termin, na który się umówiliśmy. Chociaż myślę, że moglibyśmy też to zrobić wcześniej, ale autostop niestety rządzi się swoimi prawami, więc no to jest zawsze coś za coś. My zapłaciliśmy za hostel, wy możecie zapłacić za marszrutkę z Tbilisi i spokojnie tutaj dojedziecie za tą samą kwotę. Kawa też jest generalnie zapewniona, przyprawy i wszystkie takie inne rzeczy. Pracuje się mniej więcej
4, 5, czasami 6 godzin dziennie, zależy jak bardzo się zaangażujesz, ale myślę, że takim minimum to jest 4 godziny. No i też musisz rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tutaj są, nie? Więc takie socjalizowanie się, rozmowy po angielsku czasami. Można też znaleźć polski wolontariat. W Gruzji znaleźliśmy wolontariat, gdzie pracowaliśmy u Polaków. Także to też jest taki fajny motyw, że jesteś w stanie znaleźć nawet ludzi mówiących w twoim języku. A więc do konkretu. Gdy wpiszemy w przeglądarkę internetową hasło Workaway, na pierwszej pozycji wyświetli nam się to, czego szukamy. Jeśli chcemy być wolontariuszami, naciskamy Join Now i Join as a Workawayer. Możemy założyć konto sami bądź z drugą osobą. Różnica jest przede wszystkim w cenie. Kiedy wybieramy wersję Couple, nasze konto jest połączone. Ja w tym momencie spróbuję zalogować się na konto solo. Wpisujemy naszą nazwę użytkownika, musimy trafić w tą, która nie jest jeszcze zajęta. Później dodajemy e-mail, hasło, datę urodzenia i swoją narodowość. Akceptujemy standardowe zgody i idziemy dalej. Tu wyświetla się okienko płatności. Kiedy je uzupełnimy, przechodzimy dalej, gdzie możemy spersonalizować swoje konto. Ze względu na to, że my już swoje konto mamy, pokażę Wam, jak to wygląda po rejestracji w aplikacji. Pierwszy panel możemy zobaczyć, jacy są hostowie w naszej okolicy, bądź w miejscu, do którego chcemy się udać. Mamy też panel, gdzie możemy też spotkać się z innymi workawersami, przestrzeń na wymianę wiadomości oraz nasz profil. Akurat to miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, mimo swojego uroku nie należy do naszych ulubionych. A jeśli ciekawi Cię dlaczego, zajrzyj na nasz kanał i odcinki z Armenii. No jak widzieliście, sam Workaway i generalnie aplikacje tego typu to nie tylko takie hostele jak ten, czyli jest sauna z banią pośrodku niczego, razem z psami, które tutaj przychodzą. To też na przykład pomaganie przy słoniach w Tajlandii, czy przy tych zwierzątkach, które poprzez wypróżnienie robią nam najdroższą kawę na świecie. Generalnie jest tego bardzo dużo i co kraj to inny wolontariat. Wiadomo, że znajdą się takie bardzo podobne, jak na przykład pomoc w kuchni, w hostelach, czy wyprowadzanie psów, na przykład w Turcji, jak mieliśmy okazję to zrobić, bo sami ludzie do nas napisali. W Turcji generalnie było ich około 600, także jest ich naprawdę sporo. W niektórych miejscach jest ich trochę mniej, jak na przykład w Armenii, bo jest ich dopiero 6, ale z racji tego, że chcemy promować to, mamy nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej. I będziemy też zachęcać ludzi poznanych, czy w jakichś hostelach, gdzie akurat nie będziemy mieli wolontariatu, że będziemy ich zachęcać do tego, żeby tworzyli takie społeczności, bo jest to naprawdę bardzo wartościowe i miks kulturowy, wymiana językowa i po prostu takie bycie ze sobą jest naprawdę bardzo ważne. Jest to coś więcej niż tylko dawanie kilku godzin pracy za jedzenie i nocleg. Jest to też poznawanie ludzi, którzy potem z nami zostaną przez lata, a może nawet całe życie. Zapraszamy Was do oglądania i bycia z nami w trakcie naszej podróży. Kopnąłem w butle.